Cześć! Słyszałeś o takim sprzęcie jak Space Mouse? Często można się spotkać również z określeniem myszka 3D, mimo że to nawet nie jest myszką. Sprawdźmy, co to jest, do czego służy i jakie są moje wrażenia po paru tygodniach użytkowania. Mówiąc o Space Mouse, mam na myśli takie urządzenie. Kładzie się je obok klawiatury i używa do nawigacji po trójwymiarowej scenie. Czyli wskakując do Unreal Engine, Unity, Blendera, Substance Paintera czy wielu innych programów możemy poruszać się zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Do tej pory korzystając z myszki i klawiatury mogliśmy przemieszczać się tylko w jednej osi w tym samym czasie. Mogliśmy albo przesuwać się w bok, przed siebie, do góry, albo obracać się. Ze Space Mouse jest to o tyle inne, że mamy możliwość latania we wszystkich kierunkach jednocześnie. Może to trochę dziwnie brzmi, ale chodzi o to, że możesz przemieszczać się po scenie jakbyś był dronem. Czyli jednocześnie możesz się unosić, przemieszczać i obracać używając tylko jednej ręki. Coraz częściej ten sprzęt używa się w takich aplikacjach jak SketchUp albo SolidWorks, gdzie pracujemy nad jednym konkretnym obiektem i obracamy się wokół niego. W tego typu przypadkach podobno bardzo mocno ułatwia pracę, przez to, że nie musimy ciągle przeskakiwać między myszką a klawiaturą, bo mamy wszystko pod jedną ręką. No dobra, ale po co o tym w ogóle wspominam? Albo pomyślałem sobie, że skoro we wcześniej wspomnianych programach obracamy się dookoła jednego obiektu i jest to bardzo chwalone, to może wypadałoby przetestować ten sprzęt w podobnych programach, z których my korzystamy. Oczywiście pierwsze co przyszło mi do głowy to Blender i Substance Painter. Jest z nich sporo filmów na kanale, bardzo długo w nich pracuję, ale zawsze przy pomocy klawiatury i myszki. Opowiem Ci teraz o moich wrażeniach z przejścia na Space Mouse. Na początek zajmijmy się Blenderem. Przy pierwszym odpaleniu prawdopodobnie kompletnie się pogubisz. A jak nie, to naprawdę gratulacje. Ja zupełnie nie mogłem tego okiełznać. W pierwszych paru minutach miałem bardzo duży problem z orientacją w przestrzeni i praktycznie cały czas latałem do góry nogami albo gubiłem moje obiekty. Jednak wystarczyło wejść w panel sterowania i pozmieniać parę opcji. Aby go zdobyć, wystarczy przejść do linku w opisie. Gdy go już odpalisz, wchodzimy do Advanced Settings i według mnie tutaj zdecydowanie warto odwrócić wszystkie osie, wciskając z prawej strony Reverse. Po tej małej zmianie nawigacja staje się mega intuicyjna. Przesuwam kontroler do przodu lub do tyłu, żeby przybliżyć albo oddalić. Przesuwam w bok, żeby przemieścić się w bok, obracam, żeby się obrócić i podnoszę lub wciskam, aby latać góra, dół. No i teraz pytanie, jak możemy wykorzystać ten sprzęt w Blenderze? Potrzebujemy jakąś konkretną scenę, czy pomoże nam w każdym projekcie? Według mnie, no to zależy. Osobiście najwięcej przyjemności dostarczyło mi rzeźbienie i teksturowanie w Blenderze przy użyciu Space Mouse i tabletu graficznego. Kładę wtedy jedną rękę na Space Mouse, a drugą na tablecie i kompletnie nie dotykam klawiatury. Po paru minutach nie chciałem już wracać do standardowego ustawienia, gdzie musiałem obracać mój obiekt machając piórkiem. Więc myślę, że tutaj ten sprzęt zdecydowanie może się przydać. Przy standardowym modelowaniu wyjdzie trochę na plus. W większych scenach niekoniecznie, ale przy rzeźbieniu jest to mega duża pomoc. Mogę sobie płynnie podlecieć w dowolne miejsce na obiekcie, korzystając przy tym tylko z jednej ręki, a drugą, trzymając piórko, skupiam się na samym rzeźbieniu obiektu. Pod tym względem jest to naprawdę super sprawa. Tak jak możesz się domyśleć, podobnie sprawa wygląda w przypadku Adobe Substance 3D Painter. Niedawno zacząłem nagrywać z niego poradniki, ale pewnie kojarzysz jak on działa. Też mamy jeden obiekt na środku sceny, też latamy wokół niego i też potrzebujemy mieć dostęp do każdego miejsca na tym obiekcie. No i tutaj też Space Mouse bardzo przyspiesza pracę przy jednoczesnym korzystaniu z tabletu graficznego. Gdyż nie muszę już walczyć z obsługą samej kamery i prawą ręką skupiam się tylko i wyłącznie na nakładaniu tekstur. Dodatkowym plusem jest to, że ze Space Mouse korzystamy w każdym programie dokładnie tak samo. Oznacza to tyle, że nie jesteśmy zmuszeni do zapamiętywania skrótów klawiszowych służących do przemieszczania widoku w każdym z programów. Na co dzień korzystam z wielu aplikacji i każda z nich ma inne podejście do kamery. Sam pewnie o tym wiesz, gdy korzystałeś z Blendera, a następnie przesiadłeś się na Paintera albo Unity. Przechodząc na inny program, trzeba także tak jakby przestawić mózg na inne sterowanie. Tutaj w każdym programie działa to dokładnie tak samo. Pozostaje jeszcze najważniejsze pytanie. Z jakich programów możemy korzystać z tym sprzętem? W opisie znajdziesz link z listą oficjalnie wspieranych aplikacji. Nie wymienię ich wszystkich na filmie, bo jest ich koło 200, więc byłoby ciężko. Ale jeżeli jesteś zainteresowany, to przejdź na stronę w opisie i wyszukaj program, na którym Ci zależy. No właśnie, jak już jesteśmy przy innych aplikacjach, jest jakaś, o której nie wspomniałem, a chciałbyś zobaczyć, jak w niej sprawuje się Space Mouse? Jeżeli tak, to napisz w komentarzu i będziemy testować. Więc szykuje się niedługo kolejny test i może jakiś konkurs? Najlepiej po prostu wciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić tego filmu, bo będzie się działo.